Parę dni temu miała miejsce premiera jednego z ważniejszych fangame'ów tego roku, Chase Animatronics. Będziemy go sobie dzisiaj ogrywać. Tytuł gry może wam się kojarzyć z lekko inną produkcją. I nic dziwnego, to umyślny żart po rodzie tytułu. Gra miała być minigierką w Chef Wanted, ale stała się pełną grą. Z instrukcji wiemy, że pizzeria została zaatakowana przez złe klony głównego gangu. W Chef Wanted animatroniki nie były złe. Musimy wymieniać roboty, zbierać monetki. Każdy robot porusza się też w specyficzny sposób. W grze jest też parę power-upów, jest mechanika drzwi. Kontrolki są raczej intuicyjne, potwierdza się spacją, ale uważajcie na escape, bo mi parę razy wyłączył gry, nie ruszać go. Jest też tutaj taki specjalny retrofield, ale wyłączyłem go na początek dla takiego czystego, gładkiego pixel artu. Włączę go później. Jeżeli spodziewaliście się tradycyjnego FNAF-a, to nie do końca to. Widać tutaj drobne różnice pomiędzy tradycją, a pomiędzy Chase Animatronics. Ta gra w końcu robi dobrze coś, co sprawiało wiele trudności fandomowi FNAF-a. Porządny free roam. Protagonista porusza się po korytarzach, uciekając przed animatronikami. Nie ma 6 rano, musimy zdobyć wszystkie monetki, żeby przeżyć. A przeciwnicy są dosyć trudni, każdy ma inną logikę w swoich ruchach. Freddy woli nas gonić, Chica próbuje zablokować nam drogę, Bonnie próbuje nas uwięzić. Naprawdę strasznie cwany, rozbudowany zespół. Trochę się czuję, jakbym to ja był animatronikiem, a nie graczem. Jest też Foxy, ale dopiero w późniejszych poziomach. Oczywiście nie jesteśmy zostawieni sami sobie, mamy mechanikę drzwi, mamy power-up, przyspieszenie, latarkę ogłuszającą. Są też pizze dookoła, ale one tylko dają punkty, można je ignorować. Jeżeli zamkniemy drzwi, w których stoi jakiś animatronik, rozwalimy go. Jest naprawdę świetna, zabawna mechanika. Ma swój sens, a fandom od samego początku miał w głowie, rysował animatroniki zniszczone przez zamykane drzwi, czy to w artach, czy w memach. Drzwi dodają trochę smaczku do gameplayu, jest z nimi dobra zabawa, podoba mi się. Jak już chwilę gramy, na spawnie animatroników pojawia się fioletowe narzędzie, power-up zabójcy. Mamy gdzieś około 2000 punktów, kiedy pojawia się po raz pierwszy. Niełatwo ją dorwać, zwłaszcza po rozwaleniu jakiegoś animatronika, bo ten wraca na spawn i broni tego narzędzia. Ale jak już go dorwiesz, jest bardzo pomocny. Jeśli jesteś blisko wgranej, pomoże ci zdobyć brakujące monetki. Oczywiście jeśli umiesz grać w Pac-Mana, ja nie umiem. Z power-upem latarki pamiętajcie, że to nie da wam niezniszczalności. Wciąż musicie świecić prosto na animatroniki, żeby je ogłuszyć. Jeżeli robot wyskoczy na was z boku, giniecie. Spotkało mnie to zdecydowanie za duże razy, najczęściej z powodu Chiki. Jeżeli wygląda na to, że zderzycie się bokiem z animatronikiem, zatrzymajcie się w korytarzu na moment, takie wspomnienie w górę, w dół, tak dalej. Robot pewnie się do was zbliży i zostanie ogłuszany, wtedy będziecie bezpieczni. Patrząc na moje nagrania, przejście pierwszego poziomu zajęło mi ponad 20 minut. Naprawdę ekstremalnie trudna i irytująca gra, ale te naprawdę trudne rzeczy jeszcze dopiero przed nami. Jeżeli miałbym coś doradzić, póki jesteś początkującym graczem, najlepiej zacząć od pozbycia się monetek na środku. Dzięki temu będziesz mieć więcej spokoju z zdobywaniem monetek na bokach później. Po bokach są też power-upy, które naprawdę mogą ratować sytuację. Najlepiej jest trzymać je do ostatniej chwili. Takie są ogólne moje przemyślenia z czasów, kiedy przechodziłem pierwszy poziom, a jeszcze nie do końca rozumiałem wszystkie mechaniki. Więc tak, wskazówki dla początkujących. Wydaje mi się też, że AI animatroników zwiększa się, im więcej mamy monetek. W początkowych fazach rundy totalnie mnie ignorują, a pod koniec będą lecieć na łeb, na szyję w moim kierunku. Nawet pomimo tego, że przelazłem przez portal i jestem na drugim końcu mapki. Naprawdę, nie ma chwili spokoju. Chase Animatronics ma 6 różnych poziomów i każdy z nich to po prostu inna plansza, trudniejsza, z różnymi twistami. Pierwsza miała te swoje pokoiki, w których można było się zamknąć. Oczywiście animatronik zawsze miał jakąś alternatywną drogę, żeby się dorwać, ale musiał dużo nadrobić, to nie była prosta trasa. W drugim poziomie mamy takie klasyczne FNAF-owe biuro na dole, gdzie możesz zamykać lewe, prawe drzwi, choć można tam też wbić portalem na górze. Ale na górze są też inne drzwiczki, które znacznie mniej pomagają. Łatwo je wyminąć, łatwo wpaść w pułapkę, jeżeli animatroniki atakują cię z różnych stron. Oczywiście żartowałem sobie trochę z tym tradycyjnym FNAF-em, ale ta gra to po prostu Pac-Man. Dobrze wykonany Pac-Man, bo lubię, kiedy fangame dodaje do swojej rozgrywki jakieś dodatkowe gameplayowe mechaniki inspirowane jakimś fabularnym elementem. Tak robił na przykład FNAF, choć był w głównej mierze durnowym memem.
Dodali do gry marionetkę, która działa jak marionetka, trzeba było ją nakręcać i ciekawie się to wpasowało w RPG. W przypadku Chase Animatronics myślę tutaj głównie o drzwiach. To genialny dodatek do Pac-Mana. Latarka też spoko, ale nie aż tak jak drzwi. Ten fangame to nie jest zwykły po prostu reskin gotowca, to faktyczny miks pomiędzy FNAF-em i Pac-Manem. Porządnie wykonana gierka, wprowadzone zmiany robią z niej rzeczywiście coś nowego, zupełnie inne doświadczenie. Przejście drugiego poziomu zajęło mi jakieś 10 minut. Nie wiem czemu nie poleciałem w tą lewą stronę, żeby zdobyć power-up mężczyznę za zabójstwem, ale najwyraźniej byłem na tyle zestresowany, żeby nie ryzykować, przeszedłem sobie naokoło. Jakbym tam wszedł, zwycięstwo byłoby prostsze, ale i tak sobie poradziłem, na szczęście. Trzeci poziom jest według mnie, szczerze, najłatwiejszy ze wszystkich. Nie twierdzę, że przeszedłem go bez żadnych problemów, ale byłem ekstremalnie blisko grania go za pierwszym podejściem. No i ma te fajne małe pokójki, które pozwalają ci się zatrzymać i uspokoić. Jeżeli dobrze jesteś w stanie to rozegrać, wejdziesz do jednego i będziesz tam siedział, broniąc się i zdobywając punkty w nieskończoność. Fajne miejsce. To jest też pierwszy poziom, w którym zacząłem ignorować pizzę. Naprawdę nie jest mi potrzebna, bo robi wyłącznie za punkty. Pizze się respawnują po jakimś czasie i nie są potrzebne do przejścia poziomu. Można ich po prostu nie brać, wszystko będzie z tobą dobrze, wtedy wciąż przejdziesz poziom. To monetki są tutaj ważne. Nie wiem jak to się stało. Albo tracę trochę prędkości na zakrętach, albo jakoś hitboxy nieszczęśliwie się łapią, ale miałbym wygraną dosłownie za pierwszym podejściem, gdyby Bonnie nie był ten jeden drobny milimetr za blisko. Dorwałbym słuchawkę, zacząłby się mord. Trzy podejścia wystarczyły, żeby przejść tą mapkę. Naprawdę, najprostsza ze wszystkich trzech. Pierwsza ma sens być pierwsza, bo daje taki feeling klasycznego Pac-Mana, ale druga i trzecia według mnie powinny się zamienić kolejnością. Czwarta mapka ma taką różnicę, że są tutaj już 4 przeciwnicy, co znacznie utrudnia grę. Mamy w końcu Foxy'ego, a także jego osobistą scenę. Teraz mamy 2 spawny animatroników, ale narzędzie mordercy wciąż pojawia się tylko na jednej scenie. Ciekawe w tej mapce są te korytarze po bokach na górze. Portale prowadzą nas do ślepych uliczek, ale na ich końcu znajdujemy latarki. Jeżeli animatronik wepchnie nas w taki korytarz, możemy spokojnie uciec przy użyciu power-upa. Ale jeżeli animatronik wciśnie nas tam drugi raz, nie ma już drogi ucieczki. Foxy mnie trochę irytuje na tej mapce, bo często kręci się wokół sceny. Instrukcja mówi nam, że lubi być sam, więc to pewnie powód, dlaczego krąży w różnych konkretnych miejscach i często ciężko jest zbierać monetki i power-upa przy scenie. Jak później grałem, to zaczynałem dosłownie od tych rzeczy, żeby już mieć z tym spokój, żeby nie męczyć się pod koniec. Na tej mapce są też takie dziwne dziwiczki na dole. Dziwne, bo nie umiem z nich jeszcze korzystać. Dla mnie te drzwi są do obrony i nie da się przez nie przejść do góry. Dlatego dam wam wskazówkę, bo ja sam tego nie ogarniałem, dopóki nie przeszedłem wszystkich 6 poziomów.
Kliknięcie guzika zamyka drzwi, ale kliknięcie go drugi raz otwiera je. Oczywiście jest tam jakiś cooldown. Drzwi muszą być zamknięte przez jakieś 2-3 sekundy, zanim będzie można je ponownie otworzyć, ale potem zupełnie normalnie działają. Trzeba to trochę wyćwiczyć w praktyce, ale tak to działa. Tak właśnie można korzystać z tych drzwiczek na dole. Kiedy przychodziłem tą planszę pierwszy raz, te drzwi były dla mnie tylko pułapką, zupełnie ich nie ogarniałem. Na dzisiaj to tyle. Pierwsze 4 plansze z 6, z Chase Animatronics planuje 3 odcinki. Przynajmniej dopóki nie pojawią się jakieś możliwe update'y z większą ilością kontentu. W drugim odcinku przejdziemy resztę poziomów, a w trzecim, cóż, niespodzianka. Ta gra ma trochę więcej niż na ten moment widać. Nie jakoś dużo więcej, ale będzie zabawa. Wyjaśnię wszystko w swoim czasie. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Zagrajcie w Chase Animatronics, bo to naprawdę zabawna gierka.